Cześć Wam, witam serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak Michał pozbawił się miłości. Pewnego dnia bajarka zawitała do domu, do którego została zaproszona. W tym domu było 3 dzieci. Rodzice pięknie wychowywali te dzieci. Ale pewnego dnia jedno z dzieci, chłopiec o imieniu Michał, zrobił ogromną szkodę. Poszedł do ogrodu, który był 2 kilometry dalej od ich miejsca zamieszkania i zniszczył w tym ogrodzie wszystkie rośliny. Powyrywał je z korzeniami. Czy to były krzewy, czy kwiaty, wszystko wyrwał. Właściciel tego ogrodu przyszedł do rodziców i zwyczajnie powiedział o tym, że Michał wkradł się i zniszczył wszystko. Rodzice się zadziwili. Michał, jak to możliwe? Przecież do tej pory byłeś takim grzecznym chłopcem. Co się zdarzyło? Co się stało? Nie wiem, mamusiu. Nie wiem, tatusiu. Michał, ale przecież co się stało? Nie wiem. I wtedy ja, bajarka, spojrzałam na Michała i zobaczyłam, że Michał był bez znania w ogóle roślin i kwiatów. Brakowało w jego zasobie leksykalnym 2 słów: rośliny i kwiaty. I wtedy powiedziałam: Michał, ty chyba nie znasz roślin ani kwiatów. No właściwie to tak, bo u nas całe podwórko jest wybrukowane, brak jest kwiatów i jakichkolwiek roślin, krzewów. Tata mówi, że nie będzie pielił, nie będzie się zajmował przyrodą. No i ja chciałem bardzo poznać rośliny, różne kwiaty. No dobrze, ale skoro chciałeś poznać, to powiedz mi, dlaczego je wyrwałeś? Nie wiem, naprawdę nie wiem, powiedział Michał. Rodzice Michała patrzyli na mnie i pytali, co dalej. A ja spojrzałam na rodziców i rzekłam, to się już stało. Widać, Michał musi czegoś w życiu doświadczyć. Pewno tego, czego nie zna. Roślin, kwiatów. Tych 2 słów brakowało w jego zasobie leksykalnym. Stało się to, co się stało. Po prostu trzeba się z tym zgodzić. Dobrze będzie, jak odkupicie te rośliny i kwiaty, czy przeznaczycie określoną kwotę, czy może sami posadzicie nowe kwiaty i nowe rośliny, żeby ta osoba, ten właściciel tego ogrodu był bez szkody. Natomiast to, co się zdarzy w życiu Michała, zobaczymy. Ja, bajarka, pożegnałam się z rodzicami i wróciłam do swojego domu. Ale w tym samym czasie miałam możliwość obserwowania życia Michała. Miałam w domu taki zaczarowany monitor życia. I na tym monitorze życia wszystko było widać. Więc każdego dnia zaglądałam, co Michał robi. Pierwszego dnia po mojej wizycie w ich domu Michał miał sen. Śniło mu się, że ma poznać rośliny i kwiaty. Następnego dnia zobaczyłam, że rozmawia z rodzicami. Mamo, tato, proszę, wyślijcie mnie do jakiejś szkoły, żebym mógł poznać wszystko o roślinach, wszystko o kwiatach. Tato
porozumiewawczo kiwnął do mamy i rzekł: pewno znajdą się pieniądze na to. Wyślemy cię do takiej prywatnej szkoły, żebyś się mógł wszystkiego nauczyć. I w rok później Michał poszedł do takiej szkoły ogrodniczej, w której wszystkiego mógł się dowiedzieć. Dzień po dniu, zanim ten rok minął, wszystko obserwowałam na monitorze życia, a w chłopcu rosła ogromna chęć poznania tych dwóch słów. Rok minął, jak się domyślacie, bardzo szybko i chłopiec zaczął uczyć się w szkole. Uczył się bardzo pilnie. Pewnego dnia zaglądam w monitor życia, a nauczyciel go pyta: czy ty lubisz kwiaty i rośliny? Nienawidzę. Jak to? Pyta nauczyciel. Nienawidzę. Kiedyś zniszczyłem je i rodzice byli na mnie bardzo zdenerwowani. A gospodarz tego ogrodu, właściciel, nawet mnie skrzyczał. Nienawidzę. To co robisz w tej szkole? Muszę poznać rośliny i kwiaty. Dlaczego? Dlaczego chciałeś je poznać? Bo ja ich w ogóle nie rozumiem. A, chcesz zrozumieć? No to jesteś w dobrym miejscu, rzekł nauczyciel. Kilka dni później znowu zajrzałam w monitor życia. Na monitorze życia było widać, jak Michał wącha kwiaty w ogrodzie przyszkolnym. Kwiaty go muskają, wącha, zachwyca się nimi. Uczy się nazw wielu kwiatów, nawet głaszcze kwiaty. Poznaje aksamit i różne odczucia tych kwiatów, gdy je dotyka. Coś się w nim widać, przełamuje. Zaczyna mówić: podobacie mi się kwiaty i rośliny. I tak każdego dnia widać było, że coś wie o roślinach i kwiatach więcej i więcej. Pewnego dnia mówi: lubię kwiaty i rośliny. A za miesiąc czy 2, może 3, już nawet nie pamiętam, rzekł: kocham kwiaty. Gdy skończył szkołę celującą, miał bardzo dobre oceny i wrócił do domu z tej szkoły, rzekł do rodziców: mamo, tato, może jednak zlikwidujemy trochę tego bruku na podwórku i posadzimy kwiaty, jakieś rośliny. Ja już się na nich znam, bardzo je kocham. Czy mogę się nimi zająć? Czy mogę je posadzić? Czy mogę się nimi opiekować? Tata spojrzał na mamę i rzekł: oczywiście, synu, jak najbardziej. Możesz to zrobić. I Michał posadził różne kwiaty, rośliny. I tak sadząc je, zaczął z nimi rozmawiać. Pewnego dnia, gdy kolega obok mieszkający zapytał go: co ty tam robisz? No, opiekuję się kwiatami, roślinami. I powiem ci szczerze, że miłuję je. Miłuję przy nich wszystko robić. Rozumiem, co one do mnie mówią, czego potrzebują. To jest coś tak pięknego. O, dziwne. Pamiętam, jak kiedyś wyrwałeś wszystkie kwiaty i rośliny w jednym z ogrodów 2 kilometry dalej. Tak, to prawda. Wyrwałem, pamiętam, z korzeniami wyrwałem, ale w wyniku tego, co zrobiłem, było mi smutno, przykro, bo rodzice się na mnie gniewali, denerwowali
I to sprawiło, że znienawidziłem rośliny i kwiaty, że one spowodowały, że rodzice mnie przestali lubić, może nawet tak czułem, chociaż dzisiaj już wiem, że było inaczej. A widzisz, od nienawiści do miłości, rzekł kolega. Pewno tak jest, jak mówisz. Ale skoro mówisz, że od nienawiści do miłości, to co się w moim życiu zmieni? Teraz miłuję kwiaty. A, obserwuj, rzekł. Dobrze, będę obserwować. Kolega wrócił do domu, Michał też. Mijały kolejne lata, coraz lepiej się znał na pielęgnacji roślin różnych i kwiatów i pewnego dnia powiedział: uwielbiam opiekować się kwiatami i roślinami. A 3-4 lata później ubóstwiam. Ubóstwiam to robić, co robię. Ale wtedy, gdy już ubóstwiał, to tata i mama dokupili większy obszar ziemi, jakieś 500 metrów dalej, i Michał miał tam już dużo roślin i kwiatów i nawet je zaczął sprzedawać, czyli zajmować się profesjonalnie tym, co sprawiało mu tak ogromną radość. Ubóstwiał, zajmować się roślinami i kwiatami. Na Jarka, czyli ja, spojrzałam jeszcze w monitor życia i zobaczyłam, że Michał uczył kolejne pokolenia właściwego obchodzenia się z roślinami i kwiatami. Czyli wszystko się dobrze skończyło. Powiedziałam na odległość, a Michał, tak jakby mnie usłyszał, z daleka pomachał ręką. Do kogo machasz? Zawołałam. A Michał, tak jakby mnie słyszał i widział, rzekł: Bajarko, do ciebie. Dlaczego do mnie? Bo przyszłaś wtedy tak jakoś ubrana w taki strój. Cały ten strój był przybrany kwiatami i wtedy przez mgnienie oka zobaczyłam, że jednak podświadomie żywię miłość do roślin i kwiatów i dzięki temu, że zapamiętałem ten wzór, wszystko się w moim życiu dobrze skończyło. To cieszę się, że mogłam ci pomóc, rzekłam. I wiedziałam, że mimo, że patrzyłam w monitor życia, to rozumieliśmy się już wewnętrznie, nawet poza tym urządzeniem. Myśl płynęła od niego do mnie, ode mnie do niego na fali miłości, bo ja również obdarzałam Michała miłością, tak jak on obdarzał kwiaty. Dziękuję pięknie. Tyle na dzisiaj. Cześć Wam.